Czas na kolejny odcinek audycji Unia to się opłaca. Tym razem wybieramy się w podróż do Gdyni, gdzie dzięki unijnym środkom poprawiono dostęp kolejowy do portu morskiego. Na chwilę zajedziemy także do Olsztyna, w którym fundusze z Unii Europejskiej sprawiły, że na ulicę po ponad 50 latach powróciły tramwaje. O wyzwaniach europejskiego transportu i logistyki porozmawiamy natomiast z doktorem Sergiuszem Kuczyńskim, wykładowcą akademickim i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki i Zakupów. Zapraszamy! Polityka spójności Unii Europejskiej to prawdziwa lokomotywa napędzająca rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. Dzięki niej nasze szlaki komunikacyjne płynnie łączą się z europejską siecią transportową, tworząc morze możliwości dla gospodarki i społeczeństwa. Jednym z największych beneficjentów unijnego programu Łącząc Europę jest Polska i spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Projekty finansowane z tego instrumentu pomagają w rozwijaniu strategicznych linii kolejowych, połączeń międzynarodowych oraz wzmacniają integrację polskiej sieci kolejowej z europejską. Jedną z kluczowych dla znaczenia polskiej gospodarki inwestycji realizowaną przez Polskie Koleje w województwie pomorskim była m.in. ta poprawiająca dostęp do portu morskiego w Gdyni. Modernizację infrastruktury za prawie 2 miliardy złotych dofinansowano ze środków unijnych aż w 43%. Jest to zadanie istotne nie tylko dla samego portu i Pomorza, a także dla gospodarki całego kraju, a także Europy. To wpisuje się w konsekwentne poprawianie dostępu kolejowego do portów morskich także w innych częściach kraju. Mówimy o zadaniach zakończonych w Gdańsku, Świnoujściu oraz Szczecinie. Dzięki naszym pracom do portu morskiego w Gdyni dojeżdżają najdłuższe pociągi towarowe i najcięższe, czyli jednym słowem takie, które mogą zabrać najwięcej ładunków. Przewóz ładunków koleją to aktualnie najbezpieczniejszy, najbardziej ekologiczny, najsprawniejszy transport towarów. Im więcej pociągów towarowych na torach, tym mniej samochodów ciężarowych na drogach. W ramach zadania poprawiającego dostęp do portu morskiego w Gdyni zabudowaliśmy aż 115 km torów, ponad 350 rozjazdów, a także powstały 2 nowe wiadukty kolejowe, które poprawiają przepustowość linii prowadzących do portu morskiego w Gdyni. Mówimy także o budowie zbiorników retencyjnych, także o remoncie mostu nad rzeką Chylonką, a przede wszystkim powstały również lokalne centrum sterowania Gdynia Port, które przy pomocy 2 nastawni prowadzi sprawny i bezpieczny ruch pociągów towarowych do portu morskiego w Gdyni. Efekt? Szybszy i sprawniejszy transport towarów, ograniczenie ruchu ciężarówek na drogach i lepsza logistyka w polskich portach. To kolejny dowód na to, że unijne fundusze realnie wpływają na rozwój infrastruktury w Polsce. Był to bardzo duży projekt. Zazwyczaj projekty trochę poprawiają infrastrukturę, w tym przypadku była to kompletna przebudowa. Projekt obejmował około 70 hektarów terenu, ponad 350 rozjazdów i przejazdów oraz 130 km torów. Także był to gigantyczny projekt trwający kilka lat i realizowany przez PKP PLK, czyli gestora tej infrastruktury. Port Gdynia był w swojej historii zbudowany jako port masowy, także szczęśliwie miał bardzo dużą infrastrukturę kolejową, która już wymagała swojej modernizacji. Uzyskaliśmy bardzo dużo obszarów z nowymi torami kolejowymi, gdzie możemy obsługiwać pociągi o pełnej długości 740 metrów i pełnej nośności 22,5 tony na oś. W związku z czym spełniamy parametry właśnie tej transeuropejskiej sieci transportowej i możemy w pełni wykorzystywać potencjał portu i rozwijać się dalej, bo infrastruktura ta przewiduje również pewien zapas pojemności przeładunkowej, transportowej na przyszłość. Inwestycje unijne obejmują także regionalne linie kolejowe czy systemy transportu miejskiego. To właśnie dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej do Olsztyna, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, po ponad 50 latach powróciły tramwaje. Olsztynianie mogą teraz szybko i wygodnie przemieszczać się między najważniejszymi punktami w mieście, a przede wszystkim dojechać z tzw. sypialni do centrum. Inwestycja powstawała w 2 perspektywach unijnych, a dofinansowanie wyniosło w sumie 880 milionów złotych. To jest bardzo duża inwestycja, to jest inwestycja z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Myślę, że jest to inwestycja około miliarda albo nawet ponad miliard złotych.
Oczywiście ona wzbudzała sporo kontrowersji podczas budowy, szczególnie u kierowców, bo kierowcy wyobrażali sobie to, że to będzie dla nich kłopot. Natomiast wszyscy ci, którzy używają i korzystają z tramwajów w Olsztynie, są bardzo, bardzo zadowoleni. Można dojechać tak naprawdę z krańca naszego miasta do centrum w krótkim okresie czasu. A to, co dla nas jest istotne, oprócz tego, że ten transport publiczny się rozwinął, mieszkańcy Olsztyna korzystają z tego środka transportu, no to odrobinę udało się zmniejszyć ruch samochodowy, na czym nam również zależy, ale bez znaczenia jest tu kwestia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim ochrony klimatu, no bo to są tramwaje, są to napędzane silnikami elektrycznymi, więc tych spalin tak naprawdę nie ma, więc to jest transport tak zwany niskoemisyjny i to jest duży, mocny argument za tramwajami. Takie projekty pokazują, że inwestycje w zrównoważony transport to nie tylko komfort dla mieszkańców, ale także korzyść dla środowiska i gospodarki. Dzięki nim nasze miasta płynnie zmierzają ku nowoczesności, a kolej i tramwaje stają się symbolem ekologicznego i efektywnego przemieszczania się. Transport jest strategicznym sektorem unijnej gospodarki, który wpływa na codzienne życie wszystkich obywateli Unii Europejskiej. O tym i o jego największych wyzwaniach porozmawiam z doktorem Sergiuszem Kuczyńskim, wykładowcą akademickim i ekspertem do spraw logistyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy właśnie od logistyki. Jak ocenia Pan kondycję logistyki w Polsce w kontekście trwającej wojny w Ukrainie? Kondycja branży na pewno nie jest jednoznaczna i tutaj musimy brać pod uwagę różne aspekty pozytywne i negatywne. Jeżeli mówimy o pozytywnych aspektach, to niewątpliwie wojna spowodowała większe znaczenie Polski w regionie w związku z między innymi pomocą humanitarną, a także dostawami broni, amunicji na Ukrainę. Na pewno większe zwiększenie też popytu na usługi dla różnego rodzaju organizacji pomocowych, organizacji międzynarodowych, również w ramach przetargów, na przykład ONZ i różnych organizacji związanych z ONZ. Zwiększona współpraca międzynarodowa też powoduje to, że nasi przewoźnicy, przedstawiciele branży TSL, czyli transport, spedycja, logistyka, po prostu mają więcej zleceń, mają więcej pracy, więcej po prostu potrzebują większej infrastruktury, zasobów materialnych, no a także ludzkich, co też jest tym elementem dosyć, powiedzmy, trudnym w związku z tym, że akurat to jest jeden z takich elementów negatywnych. Bardzo dużo pracowników branży TSL, głównie kierowców, prawie 1/3 wszystkich kierowców zagranicznych, którzy pracowali w firmach polskich czy firmach zarejestrowanych w Polsce. W lutym 2022 roku wyjechała z powrotem, żeby bronić swojego kraju, a także zaopiekować się swoimi rodzinami, więc straciliśmy bardzo dużą liczbę pracowników, których dosyć trudno uzupełnić akurat tą liczbę, dlatego że na rynku polskim brakuje kierowców. Transport jest jednym z kluczowych pozycji w budżecie Unii Europejskiej. Czy Pana zdaniem te środki zostały dobrze wydane do tej pory? Ja myślę, że to wszystko jak najbardziej pozytywnie wpływa na rozwój branży, dlatego że akurat logistyka korzysta z tej infrastruktury jak najbardziej. Dzięki temu skracamy terminy dostaw, optymalizujemy koszty. Czy zostało dobrze wydane? No moim zdaniem zostały dobrze wydane, chociaż niewątpliwie można tutaj doszukiwać się różnego rodzaju negatywnych aspektów, ale to też na przykład negatywne mogą polegać na tym, że może aspekt, powiedzmy, przewidywania i prognozowania nie zawsze jest dobrze tutaj wykonany, w związku z tym, że akurat nie były brane pod uwagę właśnie takie aspekty jak pandemia, czy wojna, czy różnego rodzaju właśnie zwiększenie kosztów w zakresie energii i paliw. Natomiast ogólnie oceniam, że jest to dobra inwestycja i to wpływa bardzo pozytywnie na branżę TSL. A gdyby Pan puścił teraz taką wodzę wyobraźni, jak by wyglądała ta branża logistyczna, gdyby nie te środki unijne? Niewątpliwie gorzej. Jeżdżąc po różnych krajach mam możliwość porównania właśnie tej infrastruktury. Akurat tam, gdzie faktycznie te środki są inwestowane w infrastrukturę, te kraje się rozwijają. Ostatnio byłem w Serbii i zauważyłem, że naprawdę ta infrastruktura się mocno zmienia, mimo to, że to jest kraj dopiero kandydujący.
Natomiast no, niewątpliwie różnego rodzaju takie aspekty negatywne, między innymi złe planowanie, czy na przykład zła kontrola nad wydatkami finansowymi może spowodować to, że te fundusze nie zostaną efektywnie wykorzystane. Jakie widzi Pan możliwości, ale też wyzwania na horyzoncie? W aspekcie wojny w Ukrainie ja uważam, że akurat Polska ma duże możliwości, żeby zostać takim hubem w aspekcie odbudowy i modernizacji Ukrainy. I tutaj firmy między innymi i z branży TSL, a także firmy budowlane, firmy z innych branż bardzo mocno się przygotowują na to. To nie znaczy, że ta odbudowa nie trwa. Dostawy na Ukrainę trwają. Bardzo dużo firm polskich właśnie korzysta z tych możliwości i potrzebuje właśnie tej infrastruktury. Z tego, co też obserwuję, to firmy, które funkcjonują przy granicy polsko-ukraińskiej już rozbudowują swoje możliwości, magazyny. Bardzo ważne też inwestycje między innymi w drogi dojazdowe do granicy, także tutaj na pewno będziemy korzystać z tych możliwości. A gdybyśmy powiedzieli jeszcze tak trochę szerzej o tych wyzwaniach, jeśli chodzi o Unię Europejską, jakie największe wyzwania stoją? Unia Europejska bardzo mocno stawia między innymi na rozwój transportu multimodalnego. To jest bardzo istotne, dlatego że akurat chce zminimalizować udział transportu drogowego, który jest, no, nazwijmy, mniej ekologiczny, i zastąpić właśnie transportem kolejowym, czyli tutaj jednym z największych wyzwań to jest między innymi infrastruktura kolejowa, a także infrastruktura przeładunkowa. Jeżeli mówimy o terminalach przeładunkowych właśnie multimodalnych, które, jak zauważam, coraz więcej powstaje w Polsce i w innych krajach europejskich, także tutaj jak najbardziej ta polityka jest wdrażana. Kolejnym na pewno wyzwaniem to jest cyfryzacja, czyli między innymi wejście w takie procesy, które eliminują wykorzystanie papieru, czy minimalizują wykorzystanie papieru w procesach i transakcjach, czyli cyfryzacja, co powoduje też inwestycje w infrastrukturę informatyczną, także to też jest kolejne wyzwanie dla firm logistycznych. Rozwój transportu kolejowego, który jest elementem właśnie tego transportu multimodalnego. To jeszcze podsumujmy na końcu właśnie już nie wyzwania, ale skupmy się na pozytywnym aspekcie. Powiedzmy jeszcze o możliwościach. No tak, podsumowując możliwości, to są między innymi, tak jak powiedziałem, odbudowa i modernizacja Ukrainy. To jest jeden z ważnych elementów, które będą napędzać tutaj aktywność firm z branży TSL. Na pewno właśnie wymagania w zakresie optymalizacji kosztów to też wymagania klientów, dlatego że koszty energii rosną, więc musimy szukać po prostu jakichś innych rozwiązań, które pomogą nam w minimalizacji tych kosztów, czyli też cyfryzacja, też między innymi elektryfikacja transportu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Strefa Schengen obejmuje dziś powierzchnię ponad 4 milionów kilometrów kwadratowych. Mieszka w niej prawie 420 milionów osób. Polska stała się częścią układu z Schengen 21 grudnia 2007 roku i otrzymała przywilej swobodnego przemieszczania się po Europie. Teraz jako mieszkańcy możemy wyjeżdżać bez paszportu do innych państw członkowskich, do pracy, na studia czy na wakacje. Strefa Schengen ma też istotne znaczenie gospodarcze. Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych dało impuls do rozwoju wspólnego rynku. Opiera się on na swobodnym przepływie kapitału, usług i ludzi. Mapa dotacji to serwis internetowy dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl od 2007 roku. Serwis prezentuje projekty realizowane na terytorium Polski, współfinansowane z funduszy europejskich w różnych perspektywach finansowych. Oprócz opisu projektów znajdziemy tam również zdjęcia gotowych realizacji, nazwy beneficjentów i funduszy, z jakich zostały zrealizowane projekty. To zarówno źródło wiedzy, jak i dobry adres do inspiracji dla przyszłych korzystających. Najwięcej środków z unijnej polityki spójności przeznaczanych jest w Polsce na transport. To jest fakt.
Wartość unijnego dofinansowania wszystkich projektów realizowanych w Polsce w ramach unijnej polityki spójności wyniosła od 2004 do 2024 roku ponad 700 miliardów złotych. Największa część środków przeznaczona była na rozwój transportu i wyniosła niemal 243 miliardy złotych. Dzięki funduszom unijnym wybudowano i zmodernizowano w Polsce tysiące kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, co znacząco poprawiło połączenia między regionami oraz z krajami sąsiadującymi. Unijne wsparcie umożliwiło także modernizację kluczowych linii kolejowych, w tym tych należących do transeuropejskiej sieci transportowej. Co ciekawe, pod koniec stycznia tego roku zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego rozdania programu Łącząc Europę w sektorze transportu. Był to ostatni zaplanowany nabór przez Komisję Europejską w wieloletnim programie prac. Wnioskodawcy z Polski złożyli 19 wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 1,8 miliarda euro. Ocena wniosków aplikacyjnych potrwa do końca czerwca, a planowany termin ogłoszenia wyników naboru to lipiec 2025 roku.